Cześć kochani, tu i Tedesrio z tej strony. Zapraszam na nowości, tym razem już świąteczne. Mamy zarówno papier ryżowy do dekupażu, jak również zestaw do scrapbookingu. Najfajniejsze papiery powstają w wyniku rozmowy. Bo jak sama często powtarzam, ludzie muszą rozmawiać. Mniej więcej rok temu w Łodzi doszło do fantastycznego spotkania. Dzięki Aleksandrze Kulas-Morkisz miałam okazję uczestniczyć, słuchajcie, w świetnym wydarzeniu, a mianowicie Forum Deku Sabat. Ola jest administratorem tego forum i pozwolicie, że zacytuję. Forum zrzesza rękodzielniczki, które głównie działały w deku, ale w związku z rozwojem i doskonaleniem pasji rozszerzyły swoje działania na inne techniki, czyli mix media, czy większe gabaryty, czyli malowanie i ozdabianie mebli różnymi technikami. Ostatnio największym powodzeniem na forum cieszy się scrapbooking, który wciągnął kolejne forumowiczki. I właśnie zeszłoroczny zlot wywołał ogromną burzę mózgu. Z burzy wyłoniło się pragnienie posiadania kolekcji wiktoriańskiej. Koniec cytatu i wszystko jasne. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia naszych najnowszych kolekcji. W trakcie zlotu forum, który odbył się w Łodzi, dziewczyny miały bardzo sprecyzowane oczekiwania co do tej kolekcji. Mam nadzieję, że udało mi się to wszystko połączyć. Oczywiście oprócz scrapbookingu nie mogłam pominąć również dekupaż. W końcu nazwa forum Deku Sabat zobowiązuje. Powstał więc zarówno zestaw do scrapbookingu, jak również zestaw małych papierów ryżowych RSM. Arkusze ryżowe 4A3, ale też szablon, tekturki, folie transparentne i pergaminy. Ale może po kolei. Zacznijmy od scrapbookingu. To przede wszystkim bardzo świąteczna w kolorach kolekcja. Mamy więc czerwień, brązy, oliwki, zieleń, złoto, ale też motywy roślinne, które kojarzą się ze świętami. Ale to też piękne widoki, piękne kobiety, przetarte tła, które niosą w sobie pewną tajemnicę, a wszystko oprószone śnieżynkami. Każdy z papierów wiodących ma nieco odmienną kompozycję kwiatową, a na dole stron znajdują się napisy w języku angielskim. Został również wykonany tak, na którym te same napisy w ozdobnych czcionkach są zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Motywy przewodnie są tak rozmieszczone, aby można było sobie ten papier docinać w różny sposób. Tu jak widać napisy inną czcionką. Jeszcze inny układ i inna kolorystyka. Uzupełniają tę kolekcję mocne akcenty kolorystyczne. Tu piękna czerwień, zieleń, paski i fajny papier z takimi złotymi liśćmi. Różnice w kolorach papierów wiodących najlepiej widać na tym arkuszu. Myślę, że taki arkusz się przyda czy to na kartki, czy jako tła lub klapki w albumie. Wreszcie damy w wieńcach, zarówno do wycięcia na prosto, do wycięcia wykrojnikiem, średnica jest odpowiednia, jak również w obrysie. Na koniec oczywiście nie mogło zabraknąć arkusza do wycinania. Miałam tu co prawda pewien dylemat, ponieważ przygotowałam jeszcze jeden arkusz, który też świetnie pasuje, ale będzie on jako pojedynczy, uzupełniający zestaw. A teraz papier ryżowy, oczywiście w dwóch formatach. Będzie więc można go sobie dopasować wielkością.
Mamy więc medaliony z postaciami kobiet i dzieci w obrysie, rozdzielone motywem roślinnym. Ale też 4 kolaże, które nawiązują do papieru skrapowego, jednak trochę się różnią. Dodałam tu nuty w tle. Na tym arkuszu dodatkowo ten motyw roślinny wykonałam w jasnych, prawie białych barwach. Nawiązuje ten do białych nut. Konstrukcja papieru pozwala na swobodną kompozycję. Myślę, że można je sobie układać na różnych przedmiotach, nie tylko skrzyneczkach. Na koniec RSM. Tym razem postacie kobiece już bez tego czerwonego obrysu. Dzięki temu grafiki są bardziej otwarte na łączenia z innymi motywami, a kwiaty w wiankach zachęcają wręcz do różnokolorowych podmalowań. Zresztą każdy wieniec jest inny. Mamy tu parę, kobietę z dzieckiem, tu ta sama para, piękna kokarda, dziewczyny chronią się przed śniegiem, tu młode damy i na koniec tu pod parasolem i na koniec urocza młoda kobieta. To wszystko, jeśli chodzi o papier ryżowy. Oczywiście nie mogło zabraknąć dodatków. Szablon co prawda już mieliśmy w sprzedaży, ale pięknie tu pasuje i może mieć wiele zastosowań. Choćby jako ozdoba na okno ze sztucznym śniegiem, myślę, że idealnie się odnajdzie. Ale też do jakiejś pasty do szablonów, wykorzystany do malowania złotą farbą, czy do złocenia przy pomocy naszej folii termotą, która świetnie klei się nie tylko na gorąco. Te jagody w czerwieni będą wyglądać super. Taki więc szablon. Przygotowałam też 2 tekturki w takim retro stylu. Sama kolekcja jest kartkowa, więc fajnie odnajdą się na tych formach. Mamy Mikołaja, ołowianego żołnierzyka, ale też jelenia, sanki, choinkę. Przygotowałam też 4 arkusze folii transparentnej. Tym razem z pięknymi motywami tapetowymi, które idealnie dopasowują się stylem do kolekcji wiktoriańskiej. Te same motywy umieściłam na pergaminie. Dziewczyny są wielkimi fankami naszej folii termotą do złoceń, a te wzory aż proszą się o złocenia na gorąco. A kolory srebro, złoto, tu znowu srebro, rosy gold, czerwień. Ciekawostką jest, że w tym przypadku nie ma żadnych odpadów, gdyż folia wykorzystana sama w sobie jest cudowną dekoracją. Tu nasza folia brokatowa, brązowa. Wygląda obłędnie. Myślę, że złocone pergaminy mogą być cudownym dopełnieniem tej kolekcji, a ci, którzy nie posiadają laminatora, mogą wykorzystać żelazko. Na koniec propozycje kartkowe aszy, drobiazgi niepowtarzalne. Sami zobaczcie. Kompozycje zarówno z przygotowanych do wycinania kwiatów, jak również wycinane wykrojnikiem. Tu podbiła jasne kolory czernią. Wykorzystała napisy znajdujące się na dole strony. Czerwoną folię termoton, ale też szyszki z naszego modrzewia. Super kompozycja. I piękne kartki. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii na temat tej kolekcji, zarówno w deku, jak i w scrapbookingu.
Czekamy na Wasze komentarze do godziny 19. Wtedy tradycyjnie już wybierzemy trzy osoby, do których pójdzie nasz cały zestaw. Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnicie ten film. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego ITD. Cześć!